Dobrze jest mieć czasem oko na dom, ale żeby mieć oko na dom, to ten dom też musi mieć oko, a najlepiej dwoje oczu. A już w ogóle w przypadku domów takich tradycyjnych, które mają 4 boki, to warto mieć 4 oczy. No cóż, nie da się ukryć, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy nad wszystkim chcemy mieć kontrolę. No może nie każdy, może nie wszędzie, ale w niektórych sytuacjach. Zobaczcie, nawet małe dzieci jak wysyłamy do szkoły, to dajemy im komórki, żeby mieć z nimi kontakt. Psa jak spuszczamy ze smyczy, to najlepiej, żeby obroża miała GPS-a, że w razie pies się zgubi, to żebyśmy mogli go odnaleźć. Sprawdzamy wszystko, kontrolujemy wszystko, sprawdzamy powiadomienia. No i oczywiście, jeżeli wychodzimy z domu, to chcemy zobaczyć, co się w tym domu dzieje w tym czasie, kiedy nas nie ma. Czy nasze zwierzęta nie rozrabiają, czy ktoś tam do nas przypadkiem nie zajrzał w międzyczasie, albo czy nie znalazł się na terenie ktoś niepowołany. No i do tego nie da się ukryć, że bardzo przydatne są kamery, więc dom też powinien mieć oczy, żebyśmy my mogli przez nie patrzeć. Taką funkcję oczu najlepiej spełniają oczywiście kamery, więc teraz zainstalujemy 4 takie kamery na naszym domu, a później pokażemy Wam, co te kamery potrafią. Trzy kamery sobie już zainstalowaliśmy na ścianach, natomiast 4. zostawiłem specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, bo myślę, że warto na to zerknąć. Jakoś szczególnie w aspekty techniczne się nie będziemy zagłębiać, bo po pierwsze nie jesteśmy żadnymi specjalistami w tej dziedzinie, więc nie opowiemy Wam tak jak magister, inżynier, elektronik, który by tu pewnie wszystko o tej kamerze wymienił. Nas interesuje to, co ona może, a nie jakie ma parametry. Parametry możecie bez problemu znaleźć na stronie producenta, na innych stronach, znajdziecie. My patrzymy na jakość, patrzymy na funkcje, patrzymy na to, co jest przydatne. I od razu na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, kamera ma rozróżnianie na wykrywanie osób, samochodów i innych pojazdów i zwierząt. Więc te 3 rzeczy można ustalać, czy ma nagrywać, czy ma nie nagrywać. To, że tam jest szybka, to, że ma 4K, Ultra HD, no dobra, no to jest fajna jakość, ale to, co najbardziej myślę jest ciekawe, to to, że ma 16-krotny zoom optyczny, czyli teoretycznie z bardzo dalekiej odległości może komuś, nie wiem, tak się śmiesznie mówi, że może komuś kolor tęczówek w oczach sprawdzić, ale w sumie pewnie dałoby się. No i wizja w nocy jest w kolorze. To też jest dosyć istotne, myślę, bo większość kamer, które dają nam opcję obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy, to w nocy zazwyczaj obraz jest czarno-biały, co też jest wystarczające, ale ta ma kolorowy. No i ten 16-krotny zoom, to mnie bardzo interesuje, bo dzięki temu, jeżeli byśmy się kiedyś pobawili w filmowanie na przykład tymi kamerami zwierząt w naszej okolicy, no to byłoby to o tyle ciekawe, że i w dzień, i w nocy mamy kolorowy, fajny obraz tych zwierząt, natomiast do filmowania zwierząt mamy też zupełnie inne kamery, ale to w osobnym odcinku Wam pokażemy. Dzisiaj zajmiemy się tylko tą. Skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, tutaj mamy cały zestaw wszystkich instrukcji tych głównych, naklejek, wzornik do otworów, żeby przykręcić. Tu mamy wszystko tak ładnie zapakowane. Kabelek krótki, żeby podłączyć się na krótko z rejestratorem, gdybyśmy chcieli kamerę obok rejestratora położyć na przykład, albo w innych celach, to można. I teraz przechodzimy do najlepszego. To, co nas najbardziej zaszokowało. To, że kamera jest też dobrze zapakowana i bezpiecznie, to jest jedno, ale ona jest cała metalowa. To nie jest żaden plastik. Wyciągam kamerę. Proszę bardzo. Wszystkie części, oprócz szkła oczywiście, bo obiektyw jest, jak sądzę, szklany. Wszystkie podstawy, wszystkie uchwyty, wszystkie obudowy, nawet ta czarna, która wydawałoby się, że może być plastikiem, nie. To wszystko jest metalowe. Nie dość, że jest oczywiście w pełni wodoodporne, że może na to padać deszcz, może na to wiać wiatr, że może pracować w mrozie. To jest metalowe.
Jest po prostu trwałe, silne. No i to nam się zdecydowanie spodobało na samym początku. Kamera. Słyszycie dźwięk? No nie są to dźwięki plastikowe. Ona ma oczywiście swoją kamerę, ma podświetlenie nocne. Tutaj to są dwie takie porządne diody, że rozświetlą Wam pół podwórka, czy tam innego miejsca, które chcecie oświetlić. Ona ma jeszcze tak, że ma jakiś tam głośnik, ma jakiś, że możecie pogadać na przykład z kimś, kto będzie filmowany akurat. Można włączyć alarm, że wyje. Też całkiem fajna opcja. Do tego jest linka stalowa z dwoma karabinczykami. Ją się montuje tutaj i tutaj. I szczerze mówiąc, nie bardzo jeszcze rozgryzłem, w jakim celu się to montuje. To znaczy, na pewno gdyby jakimś cudem ta kamera się urwała, no to nie spadnie nam, jeżeli podłączymy ją tutaj linką. No chyba, że się urwie z tym. No to by świadczyło o kiepskim zamontowaniu przez właściciela tej kamery. Ale jeżeli, nie wiem, ktoś by chciał ją zniszczyć, urwać i, nie wiem, waliłby w nią czymś, no to wiadomo, że jak to się oderwie, to nie spadnie, nie zniszczy tej kamery, tylko jeszcze zahaczy się na tej lince. Ale czy to jest jej jedyne zastosowanie? Nie wiem. Być może jest jeszcze jakieś. Zasilacz. Na razie doczytałem, że jak się podłączy kamerę przez zasilacz, to zresetujemy ją. Nie wiem, czy to jedyna funkcja. Do tego zestaw takich szczelniejszych złączek, że możemy ten kabel sieciowy, który będzie podłączany do tej końcówki, możemy również zabezpieczyć jakoś bardziej. To, co zawsze jest dołączane, czyli zestaw kołków i wkrętów montażowych. To jest minus chyba wszystkich firm, przynajmniej jakie do tej pory spotkałem. Tu też niestety jest to minus, że te kołki są mizerne. Po prostu mizerne. I myślę, że jeżeli ktoś ma perfekcyjną ścianę, naprawdę genialną i użyje takich kołków, to może jeszcze ta kamera się utrzyma, bo ona tam no, ze 3 kg to waży. Może nie całe. Ale no ja nie zamontowałbym na takich kołkach i takich śrubach na pewno tego. Nawet gdybym miał porządną ścianę, to też bym dał coś mocniejszego. Ale można, słuchajcie, jeżeli ktoś chce, można spróbować na oryginalnych. Ja bym troszeczkę jednak poszedł w lepsze. Szkoda, że tu nie były lepsze. To jest minus, który dostrzegam. Reszta na razie same plusy. Więc nic, tylko teraz brać się za montaż. Pokażemy Wam, jak tam montowaliśmy na jednej ze ścian. I później oczywiście spróbujemy to wszystko podłączyć do rejestratora. A ta niepozorna czarna skrzynka to mózg całej operacji. Czyli to jest rejestrator. Do rejestratora podłączamy kamery i on po pierwsze zasila te kamery, więc kamery nie potrzebują dodatkowego zasilania. To jest duży plus. A po drugie, w drugą stronę, czyli kamera podaje obraz do rejestratora i rejestrator, jeżeli wykrywa na przykład ruch, który chcemy nagrać, czyli na przykład stwierdzimy, że chcemy nagrać ludzi, którzy się poruszają gdzieś tam w zasięgu wzroku kamery, no to włącza się nagrywanie i rejestrator rejestruje cały obraz. W naszym wypadku jest to rejestrator 16-kanałowy, czyli teoretycznie możemy podłączyć 16 kamer do niego. Jest to zdecydowanie na wyrost, ponieważ nie planujemy tutaj mieć tylu oczu dla naszego domu, ale na pewno około 8 kamer to będzie, bo będzie 4 zewnętrzne dookoła budynku, żeby oczy były z każdej strony, ale będziemy też mieli jakieś kamery wewnętrzne, że tutaj pewnie ze 2 w domu, jakaś może gdzieś w warsztacie, żeby wszystko było na oku, że tak powiem. Ale kto wie, czy za jakiś czas nie stwierdzimy, że chcemy sfilmować sobie balangę, jak będziemy robić w stodole i zamontujemy jeszcze jedną kamerę w stodole na przykład i wtedy też podłączymy do rejestratora, żeby rejestrował obraz z tej kamery. Więc lepiej z lekkim zapasem, niż później miałoby coś zabraknąć. Co tu mamy? Włącznik oczywiście, podłączenie zasilacza. Tutaj mamy wyjście na głośnik, więc możemy na przykład sobie podłączyć cały rejestrator do monitora i do osobnego zestawu audio. Możemy oczywiście podłączyć sobie przez HDMI albo przez VGA, stare jeszcze. Możemy podłączyć monitor. Tu mamy podłączenie do sieci przez kabel sieciowy, kabel LAN. Podłączamy się na przykład do routera. No i oczywiście jeszcze wejście na myszkę. Mniej więcej działa to jak taki uproszczony komputer, ale funkcji ma całkiem sporo. Jeśli chodzi o samo urządzenie, to po prostu wygląda tak jak widzieliście. Czarna skrzynka z mnóstwem wejść. W naszym wypadku wszystkie kamery będą podłączane po kablu.
czyli zupełnie niezależne od sieci internetowej, czyli może na przykład nie być u nas internetu, a kamery i rejestrator będą działać, będą filmować obraz, właśnie ze względu na to, że są podłączone przez kabel. Natomiast oczywiście ten producent ma również wersję kamer bezprzewodowych przynajmniej w kontekście podłączenia do rejestratora, ponieważ rejestrator i kamery łączą się przez sieć Wi-Fi. Wtedy tylko zasilanie oczywiście musimy do kamery doprowadzić, a to też nie w każdym wypadku, bo niektóre mają na przykład zasilanie solarne. Do rejestratora też oczywiście doprowadzamy zasilanie i rejestrator z kamerami łączy się już po sieci. U nas będzie po kablu. Dokupiliśmy sobie jeszcze taką malutką kamerkę. Malutka, bo przy dłoni jest niewielka, ale też obudowy wszystkie metalowe, także wygląda porządnie. Doświetla w nocy i jak widzicie ma dodatkowe takie antenki. A te antenki powodują, że tę kamerkę można podłączyć zarówno przez kabel do rejestratora, czyli będzie działała jak te wszystkie poprzednie, które mieliśmy, ale też można za pomocą Wi-Fi. A to jest dobre, bo można ją wcisnąć gdzieś, gdzie na przykład z kabla od rejestratora niemożliwe by było podłączenie, więc tak właśnie chcemy wcisnąć tę kamerę w takie ukryte miejsce i nikt nie będzie wiedział, gdzie ona jest. I jak kogoś tam nagra, to będzie tada, jesteś w ukrytej kamerze. I później będziemy to publikować. To jest wersja zasilana przy pomocy zasilacza, żeby przedłużyć sobie, no oczywiście można zwykłym przedłużaczem przedłużyć, ale producent też dołącza taki przewód między zasilaczem a kamerą, więc dodatkowe chyba 3 metry, jakoś tak. Natomiast jest też kabelek do podłączenia do routera i na początku kamerę właśnie podłączamy do routera, konfigurujemy, a później można kabelek usunąć i już tylko po Wi-Fi ona będzie nadawać. Czyli warto w sytuacjach, kiedy potrzebujecie obraz z kamery, to warto, żeby Wi-Fi było cały czas włączone. A na wypadek, gdyby na przykład zabrakło prądu, albo na przykład ktoś ten prąd odciął, to można się zabezpieczyć oczywiście przy pomocy dodatkowego urządzenia. To za chwilę Wam pokażę, ale to urządzenie będzie omówione w oddzielnym filmie. Kamera sobie teraz stoi na stole, już została zarejestrowana. Kręci, filmuje mnie w tej chwili, czego nie widzicie jeszcze, ale od razu mam podgląd na żywo na smartfonie. Proszę bardzo. Opóźnienie pół sekundy. Uśmiechajmy się. No, także wszystko działa. Teraz ją montujemy w tajemnym, ukrytym miejscu, także będzie ukryta kamera również. Te widoczne, te ukryte jeszcze będzie wewnątrz, ale to już w kolejnym odcinku. Zaraz pokażę Wam kilka ciekawych nagrań właśnie z tych kamer, które tutaj pokazujemy. A na razie opowiem Wam jeszcze szybko, jak można przeglądać obraz z tych kamer. No oczywiście jedna opcja to podłączamy telewizor albo monitor do rejestratora i przy pomocy myszki możemy oczywiście obserwować, a druga opcja, najprostsza chyba z możliwych i taka dostępna w dzisiejszych czasach, to oczywiście smartfon, telefon, na którym możecie, jak widać, oglądać kamerę na tył domu, tutaj mamy na bramę główną, tutaj mamy kamerę na ogród i czwarta na podwórko. To są 4 kamery, które mamy zainstalowane. W takie kamery można sobie spokojnie wejść, kliknąć i jesteśmy już w widoku pojedynczej kamery, dokładnie w momencie, kiedy ona to wszystko pokazuje na żywo. Można sobie odtworzyć nagrania, które były poprzednio rejestrowane. Można włączyć sobie na przykład dźwięk. Zobaczmy, czy będzie coś słychać na tej kamerze. Ptaszki słychać. No i właśnie, czułość mikrofonów w tych kamerach jest zadziwiająca. Potrafią wychwycić nawet szept, jeżeli stoimy nawet kilka metrów od kamery. Już to testowaliśmy i jest to oczywiście ogromny plus, bo naprawdę wszystko słychać. Oczywiście też zbiera to, co nie jest dla nas potrzebne, czyli na przykład zbiera wiatr również. Jeżeli jest silny wiatr, no to też słychać to na kamerze.
No i już oczywiście, jeżeli kamera się porusza, to ten dźwięk mechanizmów wewnętrznych też będzie słychać oczywiście na mikrofonie, ale poza tym słychać jak ktoś mówi, słychać co mówi, także można porozmawiać ze sobą, co zobaczycie zresztą na nagraniach za chwilę. Możemy oczywiście włączyć sobie mikrofon, pogadać z osobą, która stoi w widoku kamery. No jest tu bardzo dużo opcji. Kamery mogą być ustawione tak jak teraz na jakieś konkretne miejsce i pokazywać tylko to miejsce. Jak ktoś wejdzie w zasięg widoku tej kamery, no to kamera będzie go później śledziła, tak można ustawić. Jeżeli ta osoba przestanie się ruszać albo zniknie z zasięgu, no to kamera wraca na miejsce startowe i będzie obserwować dalej teren, który jej wyznaczymy. Można oczywiście kamerą ruszać, spróbujemy to teraz zrobić. O, jak widzicie, przesuwamy kamerę i ona w dowolne miejsce nam pójdzie tam, gdzie po prostu chcemy. Możemy włączyć głośnik w tej kamerze i jednocześnie włączyć mikrofon i sami siebie powinniśmy usłyszeć za chwilę. Halo, halo? Czy mnie słychać? My mówimy tutaj przez... Aj, dobra, wyłączę. Ok. My możemy coś powiedzieć, a głośnik kamery to tworzy i oczywiście jednocześnie mikrofon to nagra i usłyszymy to z powrotem. Także sami siebie słyszymy, ale słyszymy również osobę, która stoi przed kamerą. Funkcji tych kamer jest naprawdę ogromna ilość i po prostu możemy ustawiać ją na tyle sposobów. Możemy wybierać godziny, w których nagrywa, w których nie nagrywa. Możemy wybierać miejsca, gdzie ma nagrywać. Możemy wybierać, czy ma nagrywać samochody, osoby, czy też zwierzęta lub nie nagrywać oczywiście. Możemy też ustawić sobie kilka punktów w zakresie widoku tej kamery. Na przykład gdybyśmy ustawili tutaj w lewym rogu, w prawym rogu, na dole i w prawym dolnym rogu, albo przekręcili ją gdzieś jeszcze i później kamera powolutku będzie sobie patrolować między punktami, które jej wyznaczymy. Ona będzie sobie powolutku chodzić. A to jest tylko naprawdę nieliczne z funkcji, które są. Myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany, to wnikliwie sobie prześledzi stronę producenta i pozna wszystkie funkcje. A tutaj tylko dajemy namiastkę. No i pokażę Wam teraz kilka nagrań właśnie z tych kamer, jak to mniej więcej wygląda w praktycznym zastosowaniu. Chodź, Wikuś, chodź. Halo, halo, co pan robi? Pełnię wartę ogrodową. A jak długo ona będzie trwała? Do końca sezonu ogrodniczego. Kurczę, panie. Schudniesz pan trochę. A o której jest zmiana warty? A masz jakiegoś zastępcę? No właśnie nie ma. Okej. Oj, misiek, uważaj. Na szczególną uwagę w tych akurat modelach kamer zasługuje zoom. Tutaj na przykład widzicie mnie w normalnym obrazie, tak z daleka jak to powinno być, a tu powoli przybliżamy. Zoom jest aż 16 razy. I to jeszcze nie jest koniec, można oczywiście ustawić tutaj dokładnie. I teraz dopiero będzie to przybliżenie takie właściwe, czyli 16 razy mamy przybliżone. Jeszcze raz zobaczmy z daleka jak to wyglądało. I tak wygląda to w momencie, kiedy przybliżymy. I żeby to jeszcze bardziej Wam unaocznić, jak działa ten zoom, to tutaj nie widzimy prawie mnie, ale ja tam jestem, macham do Was, ledwo widoczny, a jak przybliżymy, zobaczcie,
jak dobrze i dokładnie widać. A opcja śledzenia jest też ciekawa, czyli jeżeli kamera wykrywa obiekt jakiś, to za nim podąża. I ja tutaj na przykład idę z wężem ogrodniczym, z tej kamery zniknąłem, ale ponieważ mamy więcej kamer dookoła domu, to wychwytuje mnie kolejna kamera i dalej będzie mnie śledzić dotąd, aż wyjdę z pola zasięgu. A poprzednia kamera, kiedy już zniknąłem z pola zasięgu, to wraca do miejsca, które zostało ustawione jako główne, które ma obserwować. Tutaj znowu śledzenie, więc jak już widzę, że kamera mnie widzi, to sobie do Was pomacham. A tutaj jeszcze raz to będzie pokazane śledzenie na przykładzie Agatki, ale zobaczcie jak dokładnie i odprowadzi ją pod same drzwi. To jest właśnie ta kamera, która w każdą stronę potrafi się obrócić. To jest jej duży plus. A teraz kilka innych ciekawostek. Tutaj kamera wychwyciła, jak Agata ucieka przed Wiką. Tu z kolei nagrała, jak składamy szklarnię. A tu z kolei złapała mnie, jak zrywam szparagi. I Agata jak wyciąga paczki z samochodu. No i to takie, wiadomo, niuanse, które na co dzień można znaleźć na nagraniach z kamer. Oczywiście, jeżeli włączymy sobie nagrywanie i nie będziemy usuwać tych filmów, to wiadomo, można je pousuwać ręcznie. Jeżeli dysk w rejestratorze się zapełni, to można oczywiście również te nagrania nadpiszą się czyli zapiszą się nowsze, a będą wykasowywać te najstarsze. Naszych opcji jest tutaj sporo. Tutaj możemy jeszcze przez chwilę sprawdzić, jak czułe są mikrofony, jak wychwytują nawet śpiew ptaków. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłem opcje tych kamer. Jeżeli komuś się przyda, no to bardzo się cieszę. Tutaj macie pozostałe materiały dotyczące kamer oraz również film, jak testujemy inne urządzenia.